W dzisiejszym odcinku pojedziemy do jednej z bangladeskich wiosek, w której od lat trwa bardzo trudny i wrażliwy problem związany z wykorzystywaniem młodych dziewczyn. To temat, o którym w kraju mówi się szeptem, ale wciąż jest obecny i dotyka wiele rodzin. Chcę Wam pokazać, jak wygląda to miejsce i jak funkcjonuje rzeczywistość, o której mało kto poza Bangladeszem słyszał. Zapraszam na odcinek. Podchodzić tam bliżej nie będziemy, bo już źle na nas patrzyli, także kulturalnie się stąd po prostu zawijamy. Głównym sponsorem kanału jest marka SFD Suplementy Diety najlepsze na rynku. Użyj kodu Wojownik 10, aby dostać 10% zniżki. Sponsorem kanału jest wypożyczalnia samochodów. Odkryj auto działające na terenie całej Polski oraz w Hiszpanii. Na hasło Wojownik 10 dostaniecie 10% zniżki. Partnerem kanału jest marka Enteros Gel, innowacyjny preparat, wyrób medyczny, który wspiera naturalne procesy oczyszczania organizmu. Partnerem kanału są Blendigo i Szaf, niezawodne urządzenia do domu i w podróży. Użyj kodu Wojownik 20 i zyskaj 20% rabatu. Patrzcie, jak sobie śpi. To jest hit. Nóżka na nóżkę. Śpi. Dzień dobry. Witamy. Kolejny dzień w Bangladeszu. Co? 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 Nie no. Dzisiaj musimy już stąd wyjechać. Cały czas czekam na wizę. Tam nie będzie lepiej. No będzie trochę lepiej. Ale nie no, cały czas czekam na wizę do Indii, no i kurde, cały czas jej nie dostałem, no mam nadzieję, że dzisiaj dostanę. Weekend był, Paweł dostał od razu na drugi dzień, a ja niestety. Wydaje się, że nawet w Indiach nie chcą. Chyba tak. Dostaliśmy właśnie gazety tutaj, po pierwsze wiecie, siadacie sobie na kiblu, fajnie poczytać coś, ale to jest nic. Na pierwszych stron gazet ostrzeżenie, że zbliżają się kolejne wstrząsy i najmocniejsze ma być około 8 w skali Richtera, czyli będzie naprawdę przerąbane. Drugie tutaj w gazecie, jak się zachować podczas trzęsienia ziemi, także już ludzie na to przygotowują. Podobno 2 płyty tutaj się ze sobą już mają, ma być mocne trzęsienie ziemi, że to, które było tutaj teraz, 21 jak przyjechaliśmy, to było tylko takie malutkie, które się dopiero przygotowuje przed tym dużym trzęsieniem ziemi. Także no wszystkich już przygotowują do tego, że to się już stanie, także sobie wyobraźcie, że dzisiaj się stąd zawijamy. Pora jechać. Pora już stąd się zawijać, bo nie ma co ryzykować. Jak to będzie 8 w skali Richtera, To tu pół miasta się zawali. to naprawdę no, to będzie bardzo źle. Także no, jak już ostrzegają w gazetach, to już wiadomo, że się coś zbliża. Wiadomo, że to nie jest 100%, że się to stanie, ale lepiej nie ryzykować. Ojej, coś woda zzieleniała. Coś było, nie zagrało. Patrzcie, jaki dzisiaj jest smog. No nie widać nic. To jest Bangladesz, jaki ja pamiętam właśnie. Taki, który jest cały zakopcony, że jest miazga po prostu. Patrzcie, co tu się dzieje w ogóle na dole. No patrzcie, tam te budynki to ledwo co widać z tyłu, co są. No, a my właśnie, wiecie, nie, że boimy się trzęsienia ziemi, ale akurat wyjeżdżamy z miasta. Po co tu? Nie, no bo w sumie już zobaczyliśmy wszystko, co mieliśmy zobaczyć. Właśnie się zbieramy na lotnisko. Ale... Także miło było, już mnie tu nigdy nie zobaczycie. Zobaczymy. I to przysięgam. Zobaczymy. Dobra, łapiemy. I co, niestety opuszczam ten piękny kraj, będę za nim bardzo tęsknił. Dzisiaj nie mogę doczekać, kiedy tu powrócę. Nie, no Paweł, z Indiami wiesz co było? Ja nie wiem, czy życie mi da radę, da jeszcze tą szansę tu powrócić. Wydaje mi się, że nie. Dasz to radę, Paweł. Ty, ale... Dobra, koniec końcem. Nie. Ale nie czy jest fajnie, czy ci się podobało i tak dalej. Nie bo musisz wiadomo. nawet pytać. Dobra, ale koniec końcem
cieszysz się, że na pewno to zobaczyłeś. Powiem ci, że nie wiem, czy mi się tak samo nie żyło, jakbym tego nie widział. Thank you so much. Ale no, Jakiejś ekscytacji ekscytacji jakiejś nie ma. na pewno, przynajmniej teraz możesz zobaczyć, w jakim pięknym miejscu mieszkasz i doceniać dużo bardziej. No i... No, No, dobra, już nieważne. Nie mogę tego powiedzieć. Niech tak zostanie. Niestety pewne słowa trzeba przemilczeć. Family friendly, No. ale nie ma co. Ludzie byli tak na maksa mili, tak pomocni i w ogóle wszystko, że nie można powiedzieć nic złego pod tym względem akurat. Ładnie bezsens, nikt nawet nas nie chciał okraść. Nie, no nikt, no. Żebrali to tylko jacyś tacy, wiecie, kalecy jacyś byli albo coś. Nawet dzieciaki nie żebrały za bardzo. Hasbula był jeden, Hasbula był, no. Hasbula z Bangladeszu. transior z Bangladeszu, no wszystko było. Ty, ale że transwestytę widzieliśmy, to się dziwię bardzo, bo Ja tutaj też. to jest, ja się Oj, dziwię, to- że to kara śmierci za to nie jest. No. Aż dziwne, bardzo, naprawdę. Chociaż w Pakistanie też widziałem. Gdzie on się uchował tam? No. Znaleźliśmy lot na teraz, gdzie mam właśnie spróbować zamówić bilety, bo przez internet było już za późno, ale widziałem, że miejsca są, także powinni nam normalnie sprzedać. No ale zaraz się okaże. No jak nie, to polecimy później po prostu. Bo akurat są albo na teraz jeden lot, 13:40, czyli za półtorej godziny. Półtorej czy półtora? Mniejsza z tym. No a później jest dopiero na wieczór. Także je zaryzykowaliśmy, jedziemy zobaczyć, może się uda. Patrzcie, tu będą mistrzostwa świata, jakieś i Polska będzie A gdzie grała. jest Kabaddi? Co to jest kabaddi? Kabaddi. I Polska z nimi? A to nie jest jakaś... I Tajlandia? Uganda? Nepal? Ty, ale czemu to Polska jest tej ekipy? A, te Niemcy też są. Kabaddi to tradycyjny sport kontaktowy z Azji Południowej, w którym zawodnicy na zmianę wbiegają na połowę przeciwnika, próbując dotknąć jak najwięcej rywali i wrócić bez złapania. Gra jest szybka, intensywna i trochę przypomina połączenie zapasów z berkiem. Co ciekawe, w kabaddi biorą udział także europejskie drużyny, m.in. Polska i Niemcy, a Bangladesz traktuje ten sport jak część swojej kultury. Jesteśmy na lotnisku. Wszystko pozamykane mocno tutaj. Drake, Że nikt tam nie przychodzi. ja nie jestem przesądny, ale mnie ręka na pieniądze spędzi. No. Oby na pieniądze, a nie na ten. No chyba, że tobie. To lotnisko jest naprawdę wyjątkowe. Dobra, plan się trochę zmienił, ze względu na to, że no, będziemy lecieć dopiero wieczorem, 22... Oho, 24 mamy samolot. Także mamy cały dzień. Jedziemy do miejscowości, która się nazywa Kandapara. Co ciekawego, jesteśmy w typowo radykalnym muzułmańskim kraju. No, 90% to islam tutaj. Ale też, co zostało tutaj po Brytyjczykach, to 11 miejscowości, 11 wsi czy miasteczek z domami uciech, tak zwanymi burdelami po prostu. Jedziemy do najstarszego i najbardziej znanego, czyli Kandapara się nazywa ta wieś, która tam jest. Pracuje tam około 600 dziewczyn oficjalnie, 3000 klientów odwiedza dziennie. No i dzieją się tam naprawdę bardzo straszne rzeczy, bo większość z tych kobiet, prawie wszystkie, nie są tam z własnej woli, tylko zostają tam po prostu sprzedane. Następnie muszą odrabiać dług, który został zaciągnięty za to, że ktoś je kupił. No tak działa wszystko. No i jedziemy tam Wam pokazać, jak to wygląda. Znaczy nie dokładnie, tylko jedziemy Wam pokazać tą miejscowość. Mamy tam 2 godziny w jedną stronę, także ruszamy, a więcej dowiecie się jeszcze, jak będziemy na miejscu. Awantura na lotnisku jak zwykle. No, standardzik. Ale jedziemy już, mamy 2 godziny drogi. Mam nadzieję, że mu działa klima, bo jest jakieś 100 stopni. Czuję, że nie ma klima.
Nie no, ja daję naprawdę awans. Myślałem, że Jemen był najbrudniejszy, ale tutaj zdecydowanie Bangladesz. Bangladesz jest tym Bangladesz jest moim liderem teraz. O, taki ładny widok za oknem. Ale tu pięknie. Byście nie wiedzieli, co to jest, to wszystko śmieci. O, patrz, a tu rzeka, no. Też śmieci. Jeszcze 30 minut będzie na miejscu. Trasa idzie jak idzie. Tak se. Dobra, już jesteśmy coraz bliżej 3 km jeszcze. I będziemy na miejscu. O, powiem wam, że tu jeżdżamy już na takie zadupie. Już drogi nie ma. Co za droga jest? Nie wiem. Coś chyba złą drogę pokazało. Droga nam się skończyła. Chodnik jest, a tu przejazdu nie ma. No i trochę nas to wywiozło w pole. Nawigacja pokazała, ale chyba na motorek napełnienia samochód. Musimy wracać do głównej drogi i spróbować inną drogą tam dojechać. Dlaczego to jest w takiej lokalizacji? Ze względu na to, że tędy przebiegały jakieś główne drogi, które dojeżdżały do Daki. Tędy płynęła rzeka i były linie kolejowe. Dlatego to było idealnie ulokowane miejsce właśnie dla pasażerów, dla kierowców ciężarówek, kierowców busów i tak dalej, czyli w sumie jest dalej. Nie było, tylko jest dalej. Już 200 lat temu się tutaj zaczęło, to Brytyjczycy rozpoczęli. Było tutaj kolonia brytyjska. No i później po tym, jak oni wyjechali w 1947 roku chyba, no to ludzie zobaczyli, że w sumie to jest dobry biznes. Czemu tego nie kontynuować? Później tak samo jak Bangladesz ogłosił niepodległość od Pakistanu w 70 tam którymś roku, no to dalej to kontynuują. No. হ্যাঁ বুঝছি না অনেক হ্যাঁ ঠিক আছে অনেক ওই যে জহির ভাই আছে বুঝছেন ওই জহির ভাই ওনারে ফোনটা দিলে আমি কয়ে দেব না একটু ভালো দেখে একটা গাড়ি দেওয়ার লেগে এটাই করা সম্ভব হবে নাকি আচ্ছা ঠিক আছে No i dobra, przyjechaliśmy już na tę wieś, gdzie tu się wszystko dzieje. Gdzieś to jeszcze tam kawałek dalej jest, ale droga już jest tak nieprzejezdna. Nie, to ja nie wiem, czy dojeżdżałem, tuktukami chyba jedynie. Chyba tuktukami, może ją specjalnie wożą właśnie tymi tuktukami. Albo jest tu jeszcze jakaś jedna droga, której po prostu nie znaleźliśmy, bo jechaliśmy dwoma i obydwie były nieprzejezdne. To jest niesamowite, wygląda jak zwykła po prostu wieś, a takie rzeczy się tutaj dzieją. Poczytałem troszkę o tym i na przykład powiedziano właśnie, że wiele tych dzieci na przykład, co się bawi tutaj, to są dzieci kobiet, które po prostu je urodziły w burdelach tutaj, które są. Tak wam mówiłem, no działa to już tutaj ponad 200 lat. 11 jest takich miejsc w całym Bangladeszu. W ogóle to tutaj, to jest najstarsze i było najbardziej popularne. Jedno z największych, to chyba jest największe w ogóle, albo jedno z największych. I pomyślcie sobie to, że w 2014 rząd się zdenerwował, że już nie chcą tego tutaj, no wiadomo, to jest kraj radykalny, islamski, no i trochę nie pasowało to do tego wszystkiego, co się dzieje wokół, bo jak wiadomo, prostytucja jest haram, a tutaj była akceptowana właśnie, no i rozwalili to wszystko. No ale później organizacje pozarządowe, które miały bardzo dużo pieniędzy z tego, bo na takim procederze nie zarabiają same te madam, bo tutaj kobiety, które prowadzą te burdele, nazywają się madam. I to nie jest tak, że one tylko to prowadzą. Z tego musi mieć ktoś, kto rządzi takim miasteczką czy wioską, policja musi mieć, wszyscy muszą mieć jakieś pieniądze z tego. A oczywiście najmniejsza ma dziewczyna, która to robi, bo ona przeważnie spłaca dług, który madam zapłaciła komuś za nią, jak ją kupiła, i ona musi ten dług odrobić. A później jak już odrobi ten dług, no to zarabia takie grosze, że ledwo starcza na życie. Czyli później odbudowali to z powrotem, no i cały czas to działa tak jak działało. Jakby ktoś się zastanawiał, dlaczego suszą tu to, co suszą, to, co nie za ładnie śmierdzi, to bardzo dobrze się tym pali. W Indiach bardzo dużo widziałem, że właśnie tak suszyli. Czytałem tutaj o historii pewnej dziewczyny, która
no teraz już jest dorosłą kobietą i wypowiadała się o tym, co tutaj się dzieje, jak ten proceder cały wygląda, to ona tutaj trafiła w wieku 12 lat. Jej wujek, pod którego opiekę trafiła w wieku 12 lat, była przez niego gwałcona. W końcu chciała uciec i w końcu sprzedał ją po prostu do burdelu, bo już tyle kłopotów robiła. I mówi, że właśnie nie dużo, że po prostu przychodzili faceci, którzy po prostu szukali takich młodych dziewczyn. Czytałem też o tym, że to jest takie proceder, że na przykład szukają typowo, że płacą więcej, szukają dziewic, bo to też jest dużo bardziej płatne. Seks tutaj ogólnie kosztuje w przeliczeniu na nasze 9 zł. Wyobraźcie sobie, $2 czy 2 euro za to, co tu się dzieje. Jest to bardzo przykre i przede wszystkim wszystko to jest najbardziej przykre, że niby rząd powiedział, że jeśli to już jest akceptowane, ta prostytucja, to dziewczyny muszą mieć co najmniej 18 lat, żeby były pełnoletnie. No ja napisuję w swoim wywiadzie, że tak naprawdę to większość w ogóle miała 15 albo mniej. Tak to wyglądało. Coś strasznego, naprawdę. Nie wiem, czy tutaj też takie coś jest, ale one właśnie w takich domach z blachy typowo to jest po prostu podzielone jakimiś kotarkami i w takim czymś przyjmują. No i tam to wszystko są te domy właśnie. Tak to mniej więcej wygląda. Dziewczyny są w środku. Jest takie coś, że tam stoi ta właśnie madame przed wejściem i zaprasza. No i tutaj się to znajduje też. Babcia szafowa? Podejść tam bliżej nie będziemy, bo już źle na nas patrzyli, także kulturalnie się stąd po prostu zawijamy. Jesteśmy na takim zadupiu. Żeby nas nikt nigdy nie znalazł. Nikt by nas nie znalazł. Nigdy. Nawet nie ma takiej opcji. Pomyślcie, że jak już była taka droga, że już kierowca już stwierdził, że już dalej nawet nie jedzie. I on w ogóle był przerażony, gdzie my go zawozimy. No. On nawet nie wiedział, po co my tu jedziemy. I od razu jak wysiadamy z auta, mówimy czekaj. On mówi, ale dawajcie, połowę pieniędzy dajcie. Musiał się zabezpieczyć chyba. Oderwaliśmy furę. Sorry? Poland. Powiedz się trochę do domu tych. Tutaj masz chyba pamiątki, co są. Na łańcuszek taki ten zawiesz. To na szczęście jest, na szczęście. Jak niektórzy kamyka sobie przywożą czy coś. No to zrobiłeś takie. No. Coś. A to chyba ziemia była. Chyba tak, nie? To były jakieś krusze, takie drogocenne na pewno. Nie no, oczywiście jaka droga. Ciekawa przygoda, ciekawa. Ale ja coś czuję, że to jest dobry czas, żeby stąd już jechać. No, co za dużo to nie zrobią. Tak. Oj, kozo byś przejechał. Co to nie było tu? Tak daleko szliśmy? Nie wiem, kurde. Nie, on tam chyba dalej... Nie wiem. W ogóle czytałem, że tutaj 600 dziewczyn pracuje, 3000 klientów dziennie, ale powiem wam szczerze, że trochę w to nie wierzę. Myślę, że jak to jest takie miejsce, którego typowo wywożą, sprzedają porwane dziewczyny, to pewnie te liczby są mocno zaniżone. Jeśli każda dziewczyna dziennie 5 co najmniej musiała przyjmować, a naszej dziewczynka, nie dziewczyna, to się w głowie nie mieści naprawdę. Dobra, kierowca stoi i czeka. Elegancko. W sumie 2 koła drogą nie chodzą, na pewno by nie uciekł. Dobra, ogólnie powiem wam tak. No, ciężko dotrzeć. Ludzie w ogóle nas wszyscy zwracali uwagę totalnie, no bo wiadomo, no co my tu robimy w ogóle. Zadupie takie, że szok. Nikt by nas nie znalazł, jakby się coś stało. Nie było to mądre trochę, ale i tak nie mieliśmy co robić.
No wiadomo, można było się przejechać 5 godzin. 5 godzin drogi. Nie no, bardzo niefajne miejsca. Dziwię się, że to działa właśnie w takim kraju, ale jak sobie pomyślę, tak na przykładowych stawkach. 300 taka przeważnie. 300 taka, 3000 dziennie. No to już się troszkę zbiera. 900 000 taka i to teraz tak w przybliżeniu, bo to pewnie to 3000 to jest pewnie jeszcze więcej, przypuśćmy około miliona taka. Milion taka to jest ile? 10 000 dolarów. Taka wieś może zarobić, a pewnie może więcej, może mniej. Tak oni ją chcieli zburzyć, znaczy jak ją zburzyli, to się nie dziwię, że zaraz ją odbudowali, bo tutaj każdy na tym zarabiał. Tyle jaki proceder jest, to wielu osobom nie pasowało, że to nagle znika, skoro od ponad 200 lat ludzie mają pieniądze tutaj. A że są tego wyznania, którego są i takie coś akceptują, no to jest trochę dziwne. Ale powiem wam, że spotykałem się już w wielu miejscach z różnymi odłamami tej religii i wiele rzeczy już widziałem, naprawdę. Bardzo wiele i nic mnie już nie zdziwi. Tutaj być kierowcą to naprawdę trzeba być kozakiem. Że nikomu z was nie wszedł głupie pomysł kiedyś przyjechać tu i wynająć samochód. Nigdy w życiu. Nigdy. Po pierwsze rozbijecie go samego domu. To jest Po drugie nie samobójstwo. przejedziecie kogoś. Żadna ubezpieczalnia w ogóle nie ubezpieczy. Rozkminiałem już, czemu tu używają tyle klasłonów. Jak kogoś wyprzedzają, jak ktoś cię wyprzedza, jak ty chcesz wyprzedzić i po prostu jak sobie jedziesz. No i jeszcze To zajęło mi to 4 dni, żeby to rozkminić. tu po prostu Nawet jak używasz. stoisz, a ktoś jest gdzie indziej, ale też klakson musisz użyć. No, tu klakson się używa, żeby go użyć po prostu. No. Spoko, nie? Nic skomplikowanego. Myślę, żeby każdy to potrafił. Tak. Jakbyście nie wiedzieli, kiedy trzeba trąbnąć, żeby dobrze trąbnąć? Zawsze. Patrzcie, co tu się dzieje. Byle kiedy. Korek jest teraz. Będziemy na to lotnisko 2 dni jechać. O, patrz, i tu jest taki as. Bije się jeszcze między wszystkich. Aż wysiadłem z auta, żeby się przejść i wam pokazać, co tu się dzieje. Hej! No jest ciekawe, naprawdę ciekawe. Ale koraz, masakra. I weźcie to ogarnijcie. Nie ma szans. Dla mnie zdecydowanie szybciej będzie po prostu się przejść. A, bo tu jakiś coś jest. Jakiś festyn chyba. Hello. Hi. How are you? Ale ciekawe. Z każdej strony jadą. Na rolkach ciśnie? Na rolkach. No nie. Kot. Skąd się to wzięło w ogóle? Dobra, powiedzieliśmy kierowcy, żeby się zatrzymał na jakieś 30 minut, bo tutaj na tej dzielnicy dość sporo się dzieje. O, jakaś awantura. Dzieje się podwójnie. Ale tutaj jesteśmy w jakiejś takiej lepszej dzielnicy, bo takie eleganckie sklepy są. KFC. Właśnie jeden z moich widzów powiedział mi, żeby obowiązkowo spróbować KFC w Bangladeszu, podobno jest takie dobre. To co, idziemy do restauracji czy idziemy tu? Ale to idziemy, no idziemy. Dobra, chodź zobaczymy, co tam jest i jak coś to wrócimy. Panie Jezu, odwiedzi właśnie parę regionów tego miasta. To miasto jest tak ogromne, że po prostu szok. A tutaj jest tak elegancko. Kino jest. Autobus. Chciałbyś spróbować jakiegoś street foodu jeszcze? Masz jeszcze ostatnią okazję. Nie, Zamiast KFC, to KFC możesz w każdym miejscu na świecie zjeść, Paweł. ale tu obiecywali, że najlepsze, to spróbuję. Ale naprawdę, jeden z moich widzów mi pisał, że nigdzie na świecie nie jadł tak dobrego KFC jak w Bangladeszu.
To nie chcecie jeszcze w Tajlandii, zobaczcie jak jest najgorsze. No, w Tajlandii jest okropne KFC. Ej, aż sobie przypomniałem, szczególnie ostre. No. W Polsce ostre, a w Tajlandii ostre są dwa inne światy w ogóle. Od razu widać, że inna dzielnica, bo ludzie naprawdę inaczej poubierani. Czyści. Nie ma tyle śmieci, co wszędzie. No. Jakaś dobra. Czysty zinger. No już widać, że jakieś inne kanapki są. Ale to jest jalapeno. Jalapeno się mówi, nie wiem. Takie najlepsze na świecie to nie jest, ale jest bardzo dobre. Kanapka średnia, to, ale te kurczaczki są naprawdę dobre, jak w Polsce smakują. Dobra, idziemy szukać naszego ziomeczka. O! Stoi i czeka. On se stoi jakby nigdy nic. Co z tego, że pas zajął cały? To by się przejmował. No i wjeżdżamy na lotnisko. I kończymy tą przygodę. Przygodę życia Pawła. No. Najlepszy kraj, jaki w życiu odwiedził. Dużo ludzi tutaj coś. O, jaka to jest kolejka. Może ktoś sławny przyjeżdża od Paweł, ale my idziemy bokiem. No i tak, przy przejściu okazało się, że musimy mieć wydrukowane bilety, to nas cofnęli. Ale to cofnęli nas do tego, żeby wydrukać. Kolejka, jak nie wiem, i taki gościu mówi, dobra, chodźcie bokiem, was prowadzę. My mówimy, no, znowu działa tu rasizm, biała skóra i macie przywileje. Ale nie. Nie w Bangladeszu. Nie za darmo. Załatwili nam przełożenie na nasze loty, bo się okazało, że tutaj 2 godziny jest opóźniony lot i wtedy byśmy nie zdążyli na drugi lot. I dajemy mu, wiecie, w podziękowaniu. You, Cambodia? Dobrze nie powiedział mi Bangladesz. Wyglądasz. Też by był obraz. Wyglądasz. No i my mu dajemy 200, mówi, tylko 200? Dobra. A ile? 500. 500 to ty tu dniówki zarabiasz, a nie za to, że nasz paszport wziąłeś wcześniej. Nie no, ale... O, tutaj też mamy te bułki z duszkami. Ej, kupiliśmy sobie wcześniej bułkę. Pytamy się, czy to jest chicken breast? Tak, tak. Tak, chicken breast. Otwieramy bułkę, tam duszka z kurczaka wsadzona, cała z kością. Ja by nigdy nie jest. Oryginalki myślisz? Oryginalki na bank. 100%. Stwierdziliśmy się, że się przejdziemy jeszcze po lotnisku, bo jest takie fajne. Spice. O, to jest ta restauracja, do której mieliśmy iść. No. Ja, będziemy się przejść, zobaczymy co jest. Później Ale to bidę to odpocząć mają mamy tyle godzin czekania. Która jest? 4 godziny czekania mamy. Że nigdy w życiu tak wcześniej na lotnisku nie byłem, świadomie. Zobaczymy sobie ciekawego do jedzenia mamy. Spoko w sumie. Coś tam jest. Jeszcze padały pytania w komentarzach pod ostatnimi filmami. Były 3 bardzo ciekawe filmy. Jak ktoś z Was jeszcze nie widział, to naprawdę serdecznie zapraszam. Każdy inny, każdy ciekawy, no i myślę, że każdy wyjątkowy z Bangladeszu. Czy my tutaj w ogóle coś jemy? No to tak, no jemy. No jak jemy, to jemy tylko w restauracjach. Oczywiście street foodu też próbowaliśmy, ale tylko tego, który mniej więcej wyglądał, o tak powiem. Bo były takie, do którego się podchodziło i uwierzcie mi, że jak z tych filmów z TikToka o Indiach, naprawdę jest coś takiego. Paweł wariat chciał jeść, a on mówi, nie jedz Paweł, nie jedz, z kibla nie zejdziesz. No i powstrzymał się. Ale tak to jedliśmy ogólnie tylko w restauracjach, a w restauracjach powiem wam szczerze, że wszystko to, co jedliśmy tutaj w Indiach, ani raz nie było nic niedobrego. Wszystko było naprawdę bardzo smaczne. Co mnie bardzo zaskoczyło i bardzo mnie to cieszy. Druga sprawa, czy nie przeszkadzają nam te wszystkie śmieci, które tutaj były dookoła? Idzie się przyzwyczaić. Serio, my to akurat mieliśmy to fajnie dawkowane i to tak samo właśnie z Pawłem wczoraj rozmawiałem o tym. Bo przyjechaliśmy w piątek, gdzie było posprzątane, bo święty dzień. I było w ogóle mało samochodów, mało ruchu, nie było nawet smogu takiego dużego. W sobotę już trochę bardziej, ale dalej było spokojnie. No i w niedzielę z pełnej rury wszystko, taki totalny Bangladesz. Syf, brud, śmieci, spaliny. No a dzisiaj to już było przekroczenie wszystkich granic.
Dzisiaj to już po prostu smog był taki, jakby cały czas była mgła. Śmieci to były wszędzie już. I ja właśnie tak mówiłem Pawłowi, że to tak wygląda, że oni sobie sprzątają w piątek, no ale później od soboty zaczynają się te śmieci wszędzie kumulować i dopóki nie posprzątają znowu, no to jest coraz gorzej. Z każdym dniem jest coraz gorzej. No i tak właśnie było. Ale powiem wam szczerze, że... A zresztą zaraz wam to opowiem. Idę po coś do jedzenia, zaraz wrócę. No i powiem wam tak, mocno umocniłem się w przekonaniu, szczególnie dzisiejszego dnia, że więcej tu już nie przyjadę. Ostatnio, wiadomo, mówiłem, że więcej nie przyjadę, bo miałem taką sytuację, że, no wiecie, chcieli mnie nawrócić, trochę byłem wystraszony tego Bangladeszu. Teraz okazało się, że to są naprawdę bardzo mili ludzie. Bardzo mili. No ale tak, ciężko wytrzymać w tym hałasie. Ciężko wytrzymać w tym syfie, smrodzie. Chociaż ja tam nie mam takiego wrażliwego nosa jak Paweł, ale on parę razy był bliski zwrócenia. No, było blisko. No i szczególnie dzisiaj to, co się dowiedziałem o tych domach uciechy, że porywają małe dziewczynki, zamykają tam, no a później jakieś stare zboczeńce je po prostu tam gwałcą. To już przelało całą szarę goryczy właśnie. Także no, myślę, że to jest mój ostatni raz w Bangladeszu, bo no to nie chcę po prostu przyjechać do takiego kraju, nie muszę już do niego przyjeżdżać. Nie ma po co. Nie ma po co tutaj przyjeżdżać i no, na pewno się już raczej nie zdecyduję. Indie są inne trochę. Wiadomo, w Indiach też się złe rzeczy dzieją, nie mówię, że nie. Ale Indie są jednak tak wielkie, tak różnorodne, tak ciekawe, że no można to, no nie wiem, może się do tego podchodzę, ale no do Bangladeszu już nie przyjadę. Tu nie ma niczego. Nie przyjadę i tyle. Dobra, biorę się za kolację. A wiecie, że jak ktoś powie, że Nie będziecie słychać. no, hak. Wyciągnij mikrofon. Nie mam. Ten, z telefonu wyciągnij. A wiecie, że jak Piotrek coś mówi, że jak czegoś nie zrobi, to już na 100% nie zrobi, nie? On jak coś jedno powie, to tak już jest. I koniec, nie? Także dobrze. Oglądajcie, bo już więcej nie będzie odcinków na pewno. No, Piotrek mówi na sztywno, nie? Na pewno. Znowu było opóźnienie. Pierwsze 40 dopiero startujemy. Na drugi samolot się spóźnimy. Wszystko musieli nam zmienić. No nie, przychodzili po nas 3 razy, żebyśmy szli. My mówimy, ty, ale mamy jeszcze godzinę 20 do odlotu. Po co my mamy iść już na ten samolot? No jak już przyszedł 3 razy nas prosił, żebyśmy szli, a dalej godzinę mamy, no to stwierdziliśmy, dobra, idziemy, bo chłop załamany jakiś, dlaczego my nie chcemy iść. Zobacz, to będzie pusto. No. On mówi, no chodźcie już, chodźcie, za 10 minut ląduje samolot. Ja mówię, no to co z tego? Jak odlatuje za godzinę i 10. No przewariat. Ja się odloty z przylotami pomyliłem. No chyba tak. Nie uwierzycie, co się stało. Mam zamknięte oczy, klapki na oczach i słyszę taki dźwięk, jakby ktoś sikał. Myślałem, że mi się śni. Otwieram oczy, patrzę, a tu goście na środku stoi i sika. Na środku przejścia. Nie będę pokazał, pełno chusteczek tam jest nawalone, bo musieli to użyć. No chyba chory jakiś. Ale tego jeszcze nie miało. Paweł, to ty się wysikałeś w samolocie? Nie, do psika Chińczyk. O, blisko. Ja. Teraz tak on naducony jest. On jest taki pijany, co? Ale poszedł. Ale no nie no, żeby ktoś się wylał na środku samolotu, to tego jeszcze nie widziałem. Serio. Nie no, tego można było się bardzo spodziewać po tym, skąd lecimy. Chociaż na samolocie, ale nie Chińczyków, no. Chociaż oni by sobie kucnęli elegancko. Bo na przykład, nie wiem, nie mówiliśmy wam, ale na przykład oni sikają wszędzie. Gdzie się nie zatrzymali, po prostu kacali i sikali sobie. W centrum miasta, przy ulicy, no wszędzie po prostu. Ale ten to, że o właśnie chłopak, który jest za mną, to obsikał mu plecak. Musieli mu alkoholem dezynfekować, wycierać. No przepraszam. Nie no, hit. Cały czas mnie coś zaskakuje w podróżach. No, tak w ogóle to wylądowaliśmy na lotnisku w Kuala Lumpur. Mamy tutaj przesiadkę. Oczywiście nie zostajemy, tu mamy tutaj przesiadkę. No nie jest już chyba tajemnicą, że do Indii nie lecimy, bo
Niestety, nie dostałem wizy. Ale mamy całkiem fajny, inny kierunek. Dobra, moi drodzy, oficjalnie kończymy Bangladesz. Właśnie lecimy do kolejnego kraju. Będę tęsknił. Ja też do Bangladeszu już nie polecam. Ze względu na to, co tam się dzieje i do czego dochodzi, takich procederów. No to jest... no... nie ma gorszych rzeczy. Także moi drodzy, dziękuję bardzo, że oglądaliście. Bardzo się cieszę. Bida pod pozem chciałbym, co? Bardzo się cieszę, że wam się podobały odcinki, podobały wam się rolki na Instagramie. Dzięki komu? Wbijajcie do Pawła na Instagrama, oczywiście też Paweł My Day Fighter. Także wbijajcie na przykład do Piotrka i róbcie mu ten milion, bo już mam dość powoli tego podróży. Nie, fajnie by było razem świętować. A żebyśmy mogli razem świętować, musisz dostać maksymalnie w czwartek, 2 dni. Nie, ale w czwartek nie będziemy spać, bo o 12 na wulkan ruszamy. No to ja mogę już nie spać do tego miliona. Dzisiaj już też nie spałem też. Dobra, dzisiaj spałem też już z godziną. Mam nadzieję, że teraz uśniemy w samolocie jeszcze. Mamy jeszcze 2 godziny lotu. Dzięki wielkie, trzymajcie się, pozdrawiamy. Na razie, dzięki, że oglądacie, dzięki, że subskrybujecie i pomożecie mi dojść do tego miliona.